Teraz się zatrzymaliśmy, pan maszynista usiądzie się, żebyśmy mogli wjechać na teren zaplecza. Zaraz pan maszynista wyjdzie stamtąd. A to sobie jak pan maszynista rzuci. Uwaga. 3, 4, jedziemy. Wszyscy się opraszamy i pamiętamy, mówimy. Dzień dobry. Zbliżamy się już do naszej stacji końcowej. Zbliżamy się już do zaplecza. Właściwie za chwilkę będziemy wysiadać. Jak tylko pociąg się zatrzyma. Nie wiem, ale chyba... Że jest to jeden z tego typu tak nowoczesnych obiektów, najnowocześniejszych obiektów w Polsce, a nawet w Europie. Do czego ten obiekt nam służy? Do bieżącego utrzymania i serwisowania pojazdów Polskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dysponujemy tylko takimi, jak Państwo tam widzą, ten lewitujący, tylko takimi pojazdami, to są pojazdy Flirt 3 wyprodukowane przez firmę Stadler. Produkowane były w Siedlcach. To są pojazdy przestronne, klimatyzowane, wygodne. Staramy się, żeby były dla Państwa jak najczystsze i właśnie temu służy też ten obiekt. No i w pełni bezpieczne. Przejdziemy sobie, zaczniemy od myjni. Pokażę Państwu najpierw myjnię, a później obejdziemy wszystkie pozostałe urządzenia, które tu są. Zapach jak w myjni. Proszę się nie dziwić. Można sobie stanąć. Taki zapach związany z użytkowaniem z wodą to jest naturalne. Wszyscy Państwo są jeszcze. Chwilkę poczekamy. To jest myjnia pojazdów na zapleczu. Tak jak Państwo widzą, ona działa na podobnej zasadzie jak myjnie samochodowe. Tam znajdują się szczotki, one są dostosowane do pojazdu, pionowe, kośne, czyli w pełni są w stanie umyć pojazd z zewnątrz. Taki cykl mycia, no nie zgadną Państwo, ile zajmuje na umycie pojazdu. 10 minut. 2 minuty. No nie, 15. No około 20-30 minut. To jest taki szybki cykl. Trzeba wziąć pod uwagę, że te pojazdy mają 45 metrów, tak? Czyli on musi, ten cały pojazd musi zostać umyty. Jak to na myjni samochodowej jest program z pianą, nie z pianą, więc w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest brud, to ten taki podstawowy cykl to jest około 30 minut. Tutaj mniej więcej dokąd mieści się cały pojazd. Tutaj są dodatkowe urządzenia. Tutaj znajdują się nagrzewnice, bo jak jest zimno, to żeby ten pojazd umyć, to trzeba najpierw go ogrzać, żeby jak jest śnieg, lód, to żeby ten pojazd został ogrzany. Tam również na końcu znajduje się takie miejsce, gdzie
czyściły pojazd od spodu. Często zdarza się, że jakieś zwierzęta wyskakują na tory i wtedy trzeba ten pociąg z wewnątrz również, spod spodu również oczyścić. Ta myjnia jest ekologiczna, to znaczy my pracujemy w zamkniętym obiegu, to znaczy, że ta woda, która została już wykorzystana, później wraca do cyklu i ponownie jest wykorzystywana do mycia pojazdu. Więc około 70-80% wody jest ponownie użytkowana. Jakieś pytania Państwo mają? Pierwsze podstawowe pytanie zawsze zadajemy, do czego służy pomały stanowisko. Tak, niby taki nowoczesny obiekt, niby taka nowoczesna myjnia, natomiast okazało się, że to, co jest trudne do domycia szczotkami, to są po prostu owady z czoła. Tu niestety wskazane jest to, co musimy stosować, zwykła szczotka, zwykły płyn i trzeba to doszorować, bo myjnią niestety tymi szczotkami tego się zrobić nie da. Jeżeli Państwo mają pytań, to ja zapraszam do środka, wrócimy sobie, pokażemy sobie. Myślę, że na lewo pójdziemy do tego pociągu podwieszonego. Woda z sieci czy deszczówka? Woda z sieci. To jest pociąg podwieszony na podnośnikach, jak trzeba zrobić coś od dołu, jest taka możliwość, więc osoba, która prowadzi pracę, może sobie przejrzeć, jakiś przegląd, zobaczyć, jak to wygląda, czy jakieś włączenie, czy w zależności od tego, jaki jest zakres pracy. Rozumiem, że podnośniki ruchome są. Podnośniki, tak, podnośniki są ruchome. Tam dalej można przejść, czy już nie? Tak, możemy przejść, to pójdziemy sobie do następnego urządzenia. No tu Państwo sobie robią zdjęcia, więc może jeszcze chwilę. Może to jest, wiesz co? Na dachu. No to jest nasza producenta. Tutaj również znajdują Prośki. To jest pierwszy pojazd, który spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa poziomu ETCS, poziomu drugiego. Właściwie to nic nie mówi, ale to jest jakby najwyższy stopień bezpieczeństwa uznawany, tak? Czyli mamy gwarancję, że one są w pełni bezpieczne.
Tu znajdujemy się pojazdu, kabina maszynisty. Jeżeli Państwo będą chcieli, to będzie możliwość zwiedzenia. Tam będzie widać pulpit sterowniczy, jak wygląda praca maszynisty, no bo to jest trudno to porównać do kierowania samochodem. Wygląda trochę inaczej. Fajnie. Niech Państwo zgadną, do czego to służy. Ci, którzy wiedzą, mają szansę inni. Proszę bardzo. To są tak zwane wiatry. Chodzi o to, że choć mamy XXI wiek, to jeżeli chodzi o system hamowania, najlepiej sprawdza się piasek. Jeżeli potem musi w sposób nagły zahamować, jest jakaś przeszkoda, to w pojeździe znajduje się zbiornik z piaskiem, dysze, które sypią piasek na tory i wtedy ta przyczepność jest zupełnie inna i ten pociąg hamuje w nagłych sytuacjach. Piasek, tak, czyli to jest po prostu tutaj jest takie stanowisko do uzupełniania tego piasku, ale właśnie choć XXI wiek to nadal właśnie to jest najlepszym systemem, który służy właśnie w sytuacji oblodzenia, w sytuacji nagłego hamowania, wykorzystywany jest piasek. Czy to są te pierwsze dysze na przednim kole? Te takie ostre? Kasia, dysze z piasecznicy? Piasek jest tutaj wyrzucamy z tego i A przy wszystkich zestawach kół są te piasecznice, tylko czy tylko przy pierwszych? To jest skrajnie, tam gdzie są pojazdy. Dlatego zapraszam, więc Państwu powie kilka takich szczegółowych informacji na temat Witam Państwa. My halę do eksploatacji oddaliśmy w grudniu 2014 roku, także 2 lata tak już w pełni obiekt pracuje. No jak widzicie jest dobrze utrzymany, tak jest czysto. Umowa tutaj jest podpisana na 15 lat ze Stadlerem, który oprócz tego, że utrzymuje tabor, również zajmuje się zapleczem. Czy nie wiem. Tak, no ogólnie fajnie, dobrze. Przejdźmy dalej może tam do kolejnych urządzeń. Te posadzki, one są takie śliskie, bo są jakieś Tak, to jest olejoodporne? posadzka, tak, to jest specjalna posadzka z epoksydu. To jest taka posadzka przemysłowa. W hali mamy też taką posadzkę, jest to antypoślizgowa posadzka. To jest taka zmieszana z piaskiem specjalnym. żeby się ta olej czy coś, żeby się nie trzymać. Tak, żeby się, no oczywiście też są potrzebne odpowiednie buty, tak? No, wiadomo, że... Tak, oczywiście. Taką trochę większą. Tutaj mamy kokarkę do toczenia zestawów kołowych. W chwili, kiedy są jakieś nierówności na profilu koła, to urządzenie je wyrównuje. Producent Poltek jest to producent polski. On tutaj importuje te tokarki w sumie na cały świat. Tutaj przyjeżdżają do nas wycieczki z Tajwanu i z Chin oglądać to urządzenie. Tam możemy przejść dalej. A co to urządzenie robi? To robi koła. Jeżeli są jakieś nierówności na kole, to wtedy to taka obsiadka. Ale się jak to obierało? Są bardzo ostre, no i dość trudne w usuwaniu jako odpad. Więc kruszarka wiórów to tnie na takie malutkie cząsteczki, tam jest pojemnik. Jeżeli są te wióry, to zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Są. No to zobaczycie. To jest jakiś
też jakiś okres konkretny, że każdy pociąg czy tam skład przechodzi na przykład toczenie kół No nie, to w zależności, jeżeli jest ubytek, to wtedy jest toczenie. i to maszynista zgłasza, że na przykład nie, to coś mamy bije? urządzenie laserowe, to będę mówić, które nam kieruje pociąg. Wiórek. A co tu się odbywa? No, początek dookoła. Tutaj tak, ale jakby było jeszcze ważenie, to czy... Po co ważyć? Kilka razy później koła do wymiany. Inaczej kojarzy. No właśnie o tym mówiłem. Może to jest pociąg, nie gałbek. No na pewno muszą być. Jak jedziecie i słyszycie takie stuku puku, takie tradycyjne, to znaczy, że to koło nie zostało, jest jakaś nierówność, która uderza o te szyny. Tak, i proszę wtedy powiedzieć, proszę przetoczyć koło. Tak. Tak, dokładnie tak. Źle nam się jeździ. Tak, dokładnie. No jeżeli ma pan ten, jeżeli jest niewydajny, to znaczy, że to nie jest wina jednego miejsca na torze, tylko to jest po prostu wina jakiejś nierówności na. No to wystarczy, że takie popularne przez młodzież rzucanie kamieni, chodzenie kamieni na torach, tak? Niby to się wydaje super zabawa, ale kończy się tym i jest potrzebna naprawa. Widzę, że jest z czego przetoczyć. No jest z czego, tak, kilka razy tak. Kilka razy I tak powinno wyglądać? W sensie tak nierówne? Czy to jest wyrobione po prostu? To jest znaczy no wyrobione też, ale to no, nigdy nie jest takie. No co, idziemy dalej, tak? Dobrze, więc tutaj mamy kolejne urządzenie, jest to zapadnia. Zapadnia służy do wywiązywania wózków albo silników, tak, tych elementów, które są pod spodem taboru. Polega to na tym, że tutaj ta platforma czerwona razem z elementem opada, szynami wyjeżdża tutaj pod te kraty, na których stoimy i jest zabierana przez suwnicę 16 ton, którą mamy tam, taki element. Teraz zauważyłem suwnicę. Także przy okazji suwnica. 15 ton. Więcej, zdecydowanie więcej. A silnik ile waży? Mniej więcej?
Słucham? Silnik ile waży mniej więcej? Nie powiem panu. Nie wiadomo. To taborowca się spytam. Aha, Dobrze, jak dobra. spotkamy, będzie przechodził. Bo ja od takich szczegółów taborowych akurat ja nie znam. A Ale jeszcze tutaj raz mamy jakby pani udźwig wytłumaczyła, zapadu jest tak? Bo... 25 ton, więc no nie będzie cięższy. Mhm. Tak? A niech pani jeszcze raz wytłumaczy. Podjeżdża pociąg, wypinany jest, Tak. wypinane są koła albo silnik i... I ta zapadnia opada na dół. Mhm. I wtedy wyjeżdża tutaj razem z elementem. I ten element tutaj, no te kraty są zdejmowane i ten element jest poprzez suwnicę podnoszony do góry. Zakładane są Aha. łańcuchy i ten element jest podnoszony w miejsce, gdzie będzie naprawiany. To jest jeszcze jakiś wózek, który... No bo te tory są w poprzek. To jest jakiś wózek, który przesuwa element? Tam jest pod spodem, czy jak? Bo coś nie mogę skojarzyć. To znaczy? No bo jeżeli opuszczany jest silnik, Tak. to cały czas koła są, powiedzmy, no albo układ jezdny, są w tą stronę. To po co są wobec tego te poprzeczne tory? Bo ta platforma się przesuwa. Czyli od spodu są jeszcze koła, na których to osiada i się przesuwa? No możemy zejść tam. Bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić. A, no i teraz tak, teraz wszystko jasne. Tutaj jest pulpit do sterowania taki ręczny, tak? No Mhm. to tutaj jest, więc można też no, z góry, tak? Odsłuchiwać. Okej. Dziękuję. Na tych torach, na których nie ma sieci tradycyjnej, to wykorzystujemy kręgosłup. Ma takie dwie prowadnice, które służą do jazdy po... Znaczy wprowadzą, tak? No bo jeździ na torach. A na pozostałe kanały te koty musimy wciągnąć. I wykorzystujemy do tego właśnie Oriona, A ten króciutki kanał? Bo chyba ominęło mnie. Który? Ten krótki kanał. To jest waga. Aha. Do pomiaru wagi zestawu. Aha. nam do odśnieżania również tutaj zaplecza. Co ciekawe, to jest firma polska, spod Poli, również cały świat ten pojazd pieniądzem jest właśnie z województwa łódzkiego i w ten sposób je wykorzystujemy. Spódnica, no to tak jak mówiłam, przenoszenia pewnych elementów. Jest Kasia czy Kasia? Słucham? Bierzemy na górę, czy nie? No jeszcze laserowe. Ten tor cały czas jest pod napięciem, czy można odłączyć? Można odłączyć, każdy można odłączyć. Sekcyjne zasilanie. Wszyscy jesteśmy? Tak, no prawie. Więc tutaj mamy laserowe stanowisko do pomiaru zestawów kołowych. I odczyty z tego lasera są kierowane na tokarkę. Więc działa to w ten sposób, że pociąg wjeżdża na stanowisko. Tutaj mamy taką czujkę, jak widzicie Państwo. Dokładnie to. Pociąg wjeżdża, to czujka to odczytuje. Uruchamia się stanowisko laserowe. Możecie Państwo w internecie zobaczyć, jest dużo filmików, jak to wygląda, jak te wiązki lasera
w różny sposób mierzą ten profil koła i odczyty z laserowego stanowiska są przesyłane do tokarki i tokarka też odczytuje ten pomiar. Oczywiście tokarka wykonuje również swój pomiar, ale jak gdyby ma już pierwsze dane, czy w jaki sposób ten profil toczyć. No i tutaj jest ta decyzja, czy pociąg może pojechać dalej, czy wymaga skierowania na tokarkę. W tym torze nie ma sieci trakcyjnej i tutaj wykorzystywany jest właśnie ten traktorek Orion, który tutaj ciągnie nam ten pojazd. Ten traktorek ma również w sobie takie pneumatyczne unoszenie kół. Jest to taki prototyp, po to, żeby te koła nie niszczyły nam laserowego stanowiska. W chwili, kiedy traktor przejeżdża przez to laserowe stanowisko, to te koła tam o co 10 cm się podnoszą do góry, no i za laserowym stanowiskiem opadają. Czyli jak dalej wciąga, to normalnie guma oprócz tych kółek prowadzących normalnie po szynie jedzie gumą, tak? Słucham? Bo powiedziała Pani, że opuszcza później normalnie koła, to normalnie gumą po szynach też jedzie, oprócz tego, że ma prowadnicę. To znaczy nie, ja źle powiedziałam, że on wpycha. A, wpycha, dobra, dobra, myślałem, że ciągle. No i nie, źle Dobra, powiedziałam. dobra. Teoretycznie istnieje możliwość doprowadzenia prądu. Widzę, że zaczep jest dokładnie taki sam jak na... Do sieci trakcyjnej, tak? Tak, istnieje możliwość. A tutaj jest z tego względu nie ma sieci trakcyjnej z uwagi na pracę suwnicy. Aha. Bo wtedy byłaby kolizja z siecią trakcyjną, więc Okej. gdyby nie było suwnicy, to mogłaby być sieć trakcyjna na każdym stronie, ale w takiej sytuacji musieliśmy wyposażyć zaplecze właśnie w taki ciąg. Głowy to widzi tak po długości. Ja lubię takie wiecie, Ze Stadlera to jest 6-7 osób? Tak, no 6-7 osób. ekipa. Tak, tyle osób, tak, liczy ten cały team serwisowy. Jeżeli są poważne naprawy, chyba rzadko się to zdarza, ale czasem wysiadać z pociągu. Tak, no po wypadkach wiadomo, to wtedy coś poważniejszego, no to już nie są tutaj naprawiane, tylko co jest pociąg transportowany do siebie. Tak. Na szczęście dużo tych wypadków właściwie się nie dzieje, 1-2 takie poważne, a na górze mamy też część administracyjną, tam są biura pracowników hełm, którzy tutaj pracują. Tutaj jest też dział eksploatacji się znajduje, czyli te wszystkie osoby, które zajmują się obiegowaniem pociągów, tak, czyli kwestiami właśnie z technicznym, jakby zapewnieniem obsługi rozkładu, tak. Tworzymy sobie rozkład, natomiast później sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie ten rozkład zrealizować. Mamy tyle pociągów, one jeżdżą po całym województwie, plus jeszcze uruchamiamy pociągi w weekendy na trasie Łódź-Warszawa. Tam mamy bardzo dużo osób jeździ tymi pociągami, tam frekwencja jest duża, tam minimum 2 takie zestawy uruchamiamy, minimum. Czasem 3. Tutaj po województwie to w zależności od trasy. Można się tym pomostem zobaczyć, jak Od góry?
Dobrze, proszę bardzo. To będzie widać też od góry, jak wygląda. Tak jak mówiłam, wygląda ten cały sprzęt, większość tych rzeczy jest zamontowanych na... Czy w tym składzie już podczas będą nowe kasowniki zamontowane? Kasowniki będziemy montować po świętach będą. Tak jak było powiedziane, no mniej więcej do połowy. Mówione, że przy serwisowych właśnie. Tak, no to właśnie tak jak to wygląda. Jakby się zdarzyło, że miałaby wjechać PESA, jakikolwiek skład z PESy, To obsłuży? urządzenia, tak, urządzenia są uniwersalne. Także dla każdego typu rodzaju taboru, tak samo myjnia, też jest długość przeznaczona do najdłuższego pojazdu. No oczywiście takiego w rozsądnej ilości członków, tak. No tak, to... Da Pani radę, to może... Dałam radę, ale dałam. Dobra? Zapraszam. Trochę wciągają. No ja też. Proszenia wyjść. Mamy mówiliśmy, ale nie da.
Tak.